nasza Panda, wypożyczona w tym sklepiku tutaj przy wjeździe. Zresztą zgodnie z sugestiami na grupie na Facebooku. Ładujemy się do bagażnika. O, udało się, czyli za blisko nie podjechałem. Do bagażnika Pandy wrzucamy plecak z ręcznikami, butelkę wody i zamykamy. W sumie już 200 km przejeździliśmy tutaj. Zerujemy licznik i już możemy jechać dalej. Aha, no i trzeba jeszcze odpalić silnik. Czasami, żeby pojechać. No tak, przeważnie te samochody dziwnie mają. A tutaj taka już typowa Grecja. Jakieś pola, krowy, asfalt. No powiedzmy, że to jest asfalt. Trochę dziurawy, ale jest. A tutaj po lewej stronie jest sklepik, w którym wypożyczyliśmy ten samochód. To się nazywa wypożyczalnia Dedalos. Skręć w lewo. Skręć w lewo, a ponieważ pokazuje, że podobny czas w prawo, to tak jak kierowcy autobusów jadę w prawo, dlatego że to jest droga kręta. Mniej skomplikowana jednak. Jednym słowem lepsza. W sumie tak, chociaż tam jest taka wyższej jakości droga, ale mocno pokręcona. I zauważyłem, że kierowca autobusu, kiedy jechał prosto z Kardameny do hotelu, również jechał tą trasą, chociaż mógł wybrać tamtą, która jest chyba pół kilometra krótsza. I jedziemy w kierunku w tej chwili Mastihari. Jedziemy teraz na plażę. To, co charakterystyczne w Grecji, podwójna ciągła, to tylko w Polsce można zobaczyć. I tutaj hotele jakieś po drodze. Tutaj w prawo jest droga na skróty do Mastihari, ale oczywiście można też tędy jechać. Nie jedziemy do Mastihari. Ponieważ jesteśmy na przełomie maja i czerwca, widać właśnie wszędzie piękne kwiaty, zielone jeszcze, niewyschnięte. Zboża, które są obok, są już dojrzałe i gdzieniegdzie są już żniwa. Powiedziałabym, że to nasz sierpień polski. Ma tu takie mylące, droga się nagle rozdwaja. Są dwa fragmenty jednokierunkowe. Dojedziemy za chwilę do drogi, która prowadzi z Mastihari do centrum, czyli do lotniska i dalej do Kardameny, a my pojedziemy nią do lotniska. Skręć w lewo. Benzyna jest po 1,99 9 euro. No, czyli po 2 euro można powiedzieć. No to już taka lepsza droga, prawie autostrada bym powiedział. To zgadza. To, co zauważyłem już na RODOS, przed rondami są znaki stopu, ale jeszcze nie zauważyłem, żeby ktoś się na tym znaku zatrzymał. Na kosie. Tutaj na kosie, ale na RODOS też nie. Można też dużo spotkać takich samochodzików, jak jedzie akurat przed nami. To się chyba nazywa buggy. Można wypożyczyć, ale jak mieliśmy jeden dzień taki naprawdę deszczowy, to ciężko było takim się poruszać. No ja naprawdę wtedy bym nie chciał. A nasza Panda ma klimatyzację, ma dach, nawet ma ogrzewanie przecież. Wszystko ma. Nawet pokazuje, żeby bieg zmienić na wyższy. To jest bardzo oszczędna. Tutaj kolejne 2 dni bije rekordy 5,5 na setkę mi wychodzi. No mógłbym go wyprzedzić, ale ciągła linia. No jak? Proszę, że ta podwójna linia ciągła jest wszędzie i w zasadzie ona w większości tym tubylcom nie Za przeszkadza. 400 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. No i teraz jesteśmy tak już na górce, można powiedzieć, bo w okolicach lotniska, blisko lotniska. To jeszcze nie jest to rondo bezpośrednio przy lotnisku, ale wcześniejsze. Teraz dopiero włączam kierunkowskaz, a on wtedy włączył, teraz nie włączy. Nie rozumiem. No i tak jak tutaj jest 70 na godzinę, tak jest naprawdę co kawałek takie ograniczenie. A my już dojechaliśmy do ronda, które znajduje się tuż przy lotnisku. Mam nagranie z lądowania, tutaj mogę w taką przebitkę wkleić. No i teraz już odbijamy na południowy zachód wyspy w kierunku Kefalos, czyli głowy
dlatego że mówią, że kształt kosu to jest podobny do kształtu krewetki, a tam właśnie, gdzie my jedziemy, to jest głowa. Tutaj znowu taki fragmencik, gdzie droga się rozdwaja, ale takie nie wiadomo co, bo tak naprawdę no, nie da się tutaj wyprzedzić, więc gdyby coś dużego tutaj utknęło, to może nawet zatkać tę drogę. Oczywiście wszyscy tutaj polecają Paradise Beach. My tam jeszcze nie byliśmy, ale jedziemy na Magic Beach, dlatego że byliśmy tam już wczoraj. Jest fajnie, luźno, pusto, nie ma problemu z parkowaniem. No i jeszcze dodam, dlaczego jedziemy w ogóle na południe, bo ktoś by powiedział, no przecież można się przy hotelu opalać. Tak, można, tylko wiatr jest od północy i od północy jest fala. Natomiast na południu wyspy jest flauta, tak? Mam nadzieję, że za chwilę tego doświadczymy. No i dlatego warto mieć samochód i jeździć się opalać na południe wyspy. To samo dotyczy na przykład Rodos. Zresztą zawsze jest fajniej na południu. Na Gran Canaria też. I na Fuerte. I na Lanzarote też przecież na południe jeździliśmy się kąpać. Na zewnątrz 24 stopnie, ale jest jeszcze wcześniej. Jeżeli tam jest głowa, to przed głową powinna być szyja. I my właśnie gdzieś w okolicach tej szyi będziemy się opalać, kąpać. Ja przynajmniej będę się kąpał. Tutaj takie miejsce, że i po prawej i po lewej widać morze, to jest właśnie to przewężenie, a tam na tej tak zwanej głowie, czyli Kefalos, są jeszcze góry. Skręć w lewo. I tutaj jest to oznakowane jako Polemi Beach, trzeba zjechać w lewo i od razu naszykować się na stromy zjazd. Co prawda asfalt, ale lepiej od razu sobie włączyć dwójkę i na tym niskim biegu przypiłować troszeczkę. Tutaj są takie fragmenty, gdzie tak naprawdę nie do końca jest to asfalt, ale można jeszcze wjeżdżać. Tam na dole jest jakaś knajpka i przy tej knajpce mały parking, ale my zjeżdżamy jeszcze niżej, bo tam jest no, przynajmniej jeden albo dwa parkingi dostępne, naprawdę dostępne, bo Ale widok. wczoraj przynajmniej było tam luźno. Zrób zdjęcie, ja będę patrzył, czy nic nie jedzie. No tak, żona zrobiła zdjęcie, jedziemy dalej. No właśnie po prawej jest jakaś knajpka, tu też można zaparkować. Aż tak samo się nazywa. Magic Beach. No i tutaj jest plaża Magic Beach, tak jak widać po prawej miejsca parkingowe. A dalej jest plaża Exotic Beach, gdzie można iść sobie na fajny spacerek. Ale można też pojechać dalej i zaparkować, bo jest tam legalny parking. Jechaliśmy najdalej jak się dało, tam jest Magic Beach, tu jest Exotic Beach, a po drodze nie wiem co, w każdym razie no piękne miejsca. A teraz pokażemy, wracając z plaży, inną drogę, którą właściwie proponuje nawigacja, tyle tylko, że ja rano na plaży jechałem podobno, o podobnej długości. Zjedź z ronda. Tyle tylko, że może mniej pokręconą, ale ta tutaj, którą za chwilę pojedziemy, jest drogą główną, bo to jest ta oficjalna oś wyspy. Tyle tylko, że no, są tam fajne zakręty i jest troszeczkę mocniej pokręcona. Wracamy do hotelu, bo już jest południe i w tym czasie robimy sobie przerwę, nie plażujemy. A po południu może pojedziemy gdzieś jeszcze w drugi koniec wyspy. Jeszcze nie byliśmy na Kefalos. I w zasadzie tylko to nam zostało do zwiedzenia na tej wyspie.
najważniejszych oczywiście rzeczy. Wodowska w lewo ma Stihari i tam teraz jedziemy. Skręć w lewo. Już na taką podrzędną drogę skręcamy. Jak słychać, ja używam kierunkowskazu, co w tych rejonach jest bardzo rzadko spotykane. W każdym razie wracamy do hotelu teraz i tak jak pokazywałem, skręciliśmy z tej głównej drogi i jedziemy drogą w kierunku Mastihari. Tą drogę też pokonuje autobus tej lokalnej komunikacji regularnej, można powiedzieć, KTEL. Za 500 metrów skręć w prawo. No i tutaj właśnie taki charakterystyczny punkt, ten przystanek po lewej stronie, to jest miejsce, gdzie czekaliśmy pierwszego dnia Skręć w prawo. na Następnie autobus. skręć w prawo. A teraz skręcamy w prawo. Przez te 3 dni nie mieliśmy jakiegoś problemu z parkowaniem, Jest dużo miejsca do ale parkowania. generalnie, no wiadomo, każdy chce jak najbliżej. Ja rozumiem, że ktoś lubi swój skuter, ale żeby go specjalnie stawiać w takiej klatce, gdzie można zaparkować samochód. Tutaj właśnie mijamy zjazd na Magic Beach i Exotic Beach, a my jedziemy troszeczkę dalej, bo w tej chwili jedziemy na Paradise Beach. W tej chwili już to praktycznie ostatnie pół dnia, kiedy mamy samochód, więc robimy sobie taką jeszcze objazdówkę tutaj. Czego nie zobaczyliśmy. Tak, to czego nie zobaczyliśmy, jest to ostatnia szansa, żeby chociaż zobaczyć. Niekoniecznie wypróbować. Jeszcze są inne plaże na pewno, ale wszędzie się mówi o tej właśnie Paradise Beach, no i chcemy ją chociaż zobaczyć. Zobaczymy, jaka to rajska plaża. No piękna woda. Miejsca do parkowania jeszcze dużo tutaj jest. Zjazd jest tutaj dość stromy, ale widać, że miejsc parkingowych nie brakuje. Tam dalej są jeszcze jakieś wgłębienia. Wejście do wody piękne i woda piękna. Toalety. A tam daleko to wyspa Nisyros, na której byliśmy. Zjechaliśmy tą drogą z góry, tak jak no właśnie ten czerwony samochodzik, ale patrzę, że wiele osób jedzie tutaj inną drogą, która wydaje się jest łatwiejsza. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jak będą inni wyjeżdżać. Będą się wciągać pod górę? Nie wciągają się pod górę, tylko jadą właśnie tamtędy. I ja podejrzewam, że tamta droga jest o wiele łagodniejsza, dlatego też my nią pojedziemy. My jedziemy dalej na Kefalos, ale ustawiłem nawigację aż do tej Limon Beach czy coś takiego. No i wjeżdżamy na Kefalos, czyli na głowę. Limonas Beach. No i Tak co samo. mnie zawsze zachwyca, że bardzo dużo jest kwiatów, kwitnących drzew. Ale śliczny widok. No zdjęcia nie oddadzą tego. Zobacz, jaki żółty piasek, nie? Może to siarka?
Jesteśmy po nawiecznej stronie Kosu. Właśnie gdzieś wyczytałem, że chodzi tutaj o piękne widoki, kiedy fale rozbijają się o skałę. Jedziemy teraz z tej plaży Limones w kierunku punktu widokowego. Widok piękny i miasto Kefalos i cały ten półwysep, bo tam dalej jest reszta Kosu, za górą, my go nie widzimy, nie? Myśmy musieli gdzieś tam się wdrapać. Tak samo jak nie widzimy tych plażyczek, na których byliśmy, bo one są tam jeszcze bardziej. Nie?